6 rano. No już jest bliżej 7, tak po prawdzie. Wietnam wstaje bardzo wcześnie rano. Naprawdę oni o 6 to już tutaj full swing. W każdym razie próbuję pobić dzisiaj tłumy. Wczoraj byłam na Starym Mieście, tutaj w Hoi An, ale ilość turystów i wycieczek chińskich, japońskich, oni takie duże mają te wycieczki. Ciężko dookoła nich jakoś tam manewrować, więc się poddałam. W każdym razie stwierdziłam, że może również te budynki w Hoi An będą wyglądać lepiej, jak nie są obwieszone pamiątkami, szmatami i wszystkimi innymi rzeczami. W każdym razie idę zobaczyć, jak wygląda Stare Miasto przed otwarciem. No i zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, w Hoi An jest nawet KFC, jeśli macie ochotę na fast fooda. Ale z tego, co czytałam, to KFC ma średnie opinie i kurczak w ogóle tutaj w Wietnamie jest rzadko spotykany. Znaczy, rzadko spotykany. Tak, jeśli chodzi o uliczne jedzenie, może o tak, to najczęściej dostaniecie wieprzowinę i wołowinę. Wieprzowinę chyba najczęściej. I kurczak jest droższy niż inne potrawy właśnie mięsne. Ten supermarket Moon Milk. O. Ten, jeśli macie ochotę na coś europejskiego, na przykład oliwki albo sardynki albo jakieś takie rzeczy, ciepłą bagietkę, bardziej taki europejski chleb, to polecam ten supermarket, bo ser żółty na przykład, jeśli macie ochotę, albo salami, no mówię, takie bardziej europejskie rzeczy, jak macie ochotę zjeść, zrobić sobie kanapkę, normalną taką, to polecam ten sklep i ceny bardzo przyzwoite, naprawdę nie są mega wygórowane. Mimo iż wczesna godzina, to ruch jest, w kawiarniach są tylko lokalsi, ale tak, życie już dawno się tutaj rozpoczęło. Idę przejść, bo co będę stała. Z bardzo praktycznych rzeczy tu jest świątynia buddyjska zaraz na obrzeżach Starego Miasta. Załączę zaraz, jak ona się nazywa. W każdym razie naprzeciwko tej świątyni jest parking jakby. Teraz jeszcze jest za wcześnie, ale to jest parking, za który pobierają 5000 dongów. Jeśli macie hostel gdzieś troszkę dalej, to prawdopodobnie ten hostel da Wam darmowy rower, którym będziecie mogli sobie pojechać czy to na plażę właśnie, czy do Starego Miasta. No i tutaj możecie sobie ten rower porzucić i właśnie wtedy za grosze dosłownie macie fajny środek transportu. Azjaci mają dużą dedykację do tego, żeby oni naprawdę się wczuwają w robienie zdjęć, czy na swoje profile instagramowe, social media, czy gdzie tam. W każdym razie często chodzą ze swoim prywatnym fotografem i często się przebierają w tradycyjne stroje, na przykład tutaj wietnamskie, ten ao zao można wynająć.
No jest 7 rano i jak widać, ja się bym nie spodziewała, że tutaj ktoś będzie. To jest taka jedna ze świątyń tutaj też bardzo popularna w Hoi An. Właściwie brama do świątyni. No ale jak widać, są azjatyccy turyści. Te budynki. No przepiękne. I jeśli chcecie doświadczyć atmosfery Starego Miasta w Hoi An bez tych wszystkich turystów, bez ludzi, którzy wiecznie próbują Wam coś sprzedać, to polecam wstać wcześniej. Polecam naprawdę wstać wcześniej i sobie tutaj przyjść, pochodzić. A to jest zaskakująca może rzecz, którą tutaj można zobaczyć w Hoi An, czyli pomnik Kazika Kwiatkowskiego, który był polskim rzeźbiarzem, który walczył o to, żeby zachować właśnie zabytki tutaj na Starym Mieście w Hoi An. Walczył o Mae Son, czyli tutaj starożytne świątynie, które znajdują się nieopodal Hoi An. No i w ramach właśnie podziękowania za jego wysiłki w tym zakresie postawiono mu naprawdę duży pomnik tutaj na takim pięknym placu na samym Starym Mieście, co naprawdę tutaj igły nie można wcisnąć, jak się chodzi po tym mieście, starym w sensie. Natomiast tutaj on ma naprawdę dużo przestrzeni do oddychania i niewiele na Starym Mieście jest takich miejsc, gdzie właśnie można sobie przysiąść na chwilkę. Tutaj są ławeczki, jest bardzo przyjemnie. Tak więc to tak z ciekawostek. No dobra, ale może kilka faktów na temat Hoi An. Poza tym, że jest to przepięknie zachowana starówka tutaj, to od XV do XIX wieku był to port handlowy, który handlował nie tylko tutaj z innymi miastami w Wietnamie, ale również z okolicznymi państwami. To, co jest szczególnego i to, dlaczego to akurat miasto jest na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, to, że jest to miasto świetnie zachowane i w ogóle jest to świetnie zachowany przykład miasta portowego właśnie, typowego w Azji Południowo-Wschodniej. Miasto to, jeśli chodzi o architekturę, miało tutaj wpływy japońskie i chińskie. Pewnie dlatego również jest to bardzo atrakcyjna destynacja dla turystów z tych krajów. I to, co ciekawe, to, że tutaj się znajduje prawie 2000 budynków właśnie, które zachowały swoją oryginalną architekturę i zachowały swoją nawet oryginalną konstrukcję, jeszcze drewnianą. I jeśli popatrzycie na dachy budynków tutaj na Starym Mieście, to są one absolutnie przepiękne, pokryte takimi dachówkami. Tylko te dachówki są jakby postawione, są pionowe, a nie poziomo układane tak jak w Polsce czy w Europie, powiedzmy. Trzeba również pamiętać, że Wietnam przecież przeżył mnóstwo różnych wojen i tutaj również prowadzono wojny z Stanami Zjednoczonymi. Między innymi imperialne miasto Hue zostało bardzo mocno zniszczone w czasie tych wojen. Dlatego tym bardziej jest to niesamowite, że to stare miasto tutaj w Hoi An się zachowało praktycznie nietknięte.
doszliśmy do marketu tutaj w Hoi An, który został zbudowany w XIX wieku. Muszę się przesunąć, bo nic nie widać. Razem z tą studnią, która też podobno została zbudowana w tym samym czasie i była źródłem wody dla właśnie całego tutaj marketu. Zaraz wejdziemy do środka. Wygląda na to, że tutaj są różne rzeczy, które można zjeść. Ale popatrzcie, jak tutaj jest pięknie dookoła wszędzie. Jeśli jesteście zainteresowani, to w Hoi An można się zapisać na lekcję zrobienia samemu latarni. Właśnie takich w tym stylu, jak tutaj wszędzie wiszą. Tylko tak, ceny się bardzo, bardzo różnią. Moja koleżanka tutaj z hostelu poszła na lekcję za $35. To jest 120, no 700-800 tysięcy dong. Widziałam takie po 200 tysięcy. Tak więc trzeba poszukać się, poorientować, może popytać w hostelu, jeśli chcecie, bo można to zrobić całkiem za niewielkie pieniądze i z tego, co się orientuję, to również możecie później tą latarnię ze sobą wziąć. One się jakoś tam składają, więc nawet można je przetransportować w miarę sensownie. No ale dobra, tymczasem idziemy zwiedzić ten market tutaj. Oh wow, jakie pyszności. Hello. I'm okay for now. Thank you. Jeśli chcecie bardzo tradycyjne jedzenie, to myślę, że tutaj można przyjść. Myślałam, że tutaj w środku są rzeczy do kupienia, ale jak się okazuje, to tutaj mamy pyszności, sajgonki, banh mi, banh qua, white rose. Jakie to są ceny? Lokal. Right, want to hand. Hello. Cho em chị bé ơi. Ăn không Later. Thank you. Yeah. Ceny, mogę powiedzieć, są bardzo, bardzo przyzwoite. W sensie bardzo dobre nawet. Takie lokalne. Lokalne dla turystów, o może tak. Ale wyglądają tutaj super te rzeczy, tak więc jeśli chcecie przyjść zjeść coś bardzo lokalnego, w bardzo lokalnych warunkach, to myślę, że to jest dobre miejsce. Later, yeah. Yeah. Yeah, thank you. Aha, no tak, ale tutaj doszliśmy do właśnie części, w której rzeczywiście sprzedają chińszczyznę, no. Thank you, I don't need it, but thanks. Jeśli chcecie kupić pamiątki, to myślę, że to jest dobre miejsce. Thank you. Okej, doszliśmy do części rzeźniczej, ale szczerze mówiąc to ja nie chcę tam iść, więc nie pójdę, więc się ewakuuję tutaj bokiem. Natomiast jeśli ktoś chce tutaj sobie pooglądać, to zapraszam na market rano.
No powiem Wam o tych łódkach tutaj, które możecie znaleźć na wybrzeżu, tutaj na Starym Mieście w Hoi An. Jakby są dwie opcje zrobienia sobie takiej wycieczki, tutaj popływania po tym kanale czy rzeczce. Z koleżankami właśnie wzięłyśmy tą taką łódkę, taką większą jakby. I ja tego nie polecam. One płyną w zupełnie drugim kierunku, prawdopodobnie tutaj na ten kanał jakby w głąb miasta nie mogą wpłynąć, bo są chyba za duże i za dużo by tutaj narobiły zamieszania. W związku z tym płyną w drugą stronę, jest ciemno, niewiele widać, to jest takie 15 minut w jedną stronę i 10 minut w drugą stronę. Tak więc trochę bez sensu, więc jeśli chcecie sobie tutaj zrobić jakiś romantyczny wieczór na przykład i popływać w tych łódkach czy gondolach, nie wiem jak to nazwać, to zdecydowanie polecam gondole. Te łódki, one są tańsze, bo można podobno za 30 000 dong z taką łódeczką wypłynąć, natomiast no trochę to bez sensu. Tutaj pan sobie łowi ryby. O, właśnie takimi małymi gondolami można sobie również tutaj popływać i one pływają jakby w dobrym kierunku. Na ogół. Nie wiem czy wszystkie, bo to tutaj czasem ciężko odgadnąć, jak rzeczy działają w Wietnamie. Proszę. Na Starym Mieście jest kilka fajnych budynków i zabytkowych miejsc, świątyń, takich komunalnych miejsc spotkań, czy komunalnych domów, jak oni to nazywają, które można tutaj odwiedzić. W jednym z budek, które zaraz pokażę, można kupić właśnie bilet za 120 000 dong, który upoważnia do wejścia do 5 tych miejsc. Jeśli chcecie zwiedzić więcej, no to trzeba kupić kolejny bilet za 120 000 dong. Niestety inaczej jakby się tutaj nie da, ale może te 5 miejsc wystarczy. Ciężko powiedzieć. W każdym razie ja byłam tutaj w tym Old House Tan Kee i ciekawe miejsce. Może pokażę jak on wygląda. Tutaj ja byłam w tym tutaj domu. Ciekawe miejsce. No tak jak mówię, no ta pani przewodniczka średnio trochę mówiła po angielsku, ale coś tam powiedziała i coś tam zrozumiałam. O, oni tutaj dalej. Na Starym Mieście można odwiedzić kilka bardzo zabytkowych budynków. Tutaj jesteśmy w domu handlarza. No dobra, więc pani mi opowiedziała trochę tutaj o tym domu, właśnie bogatego handlarza. Dom wielopokoleniowy. Do końca nie zrozumiałam, ile pokoleń wstecz, natomiast pani powiedziała, że ta para tutaj małżonków to było 5. pokolenie, które było w posiadaniu tego domu. Są tutaj elementy architektury japońskiej i również chińskiej. Tutaj na przykład te belki symbolizują ziemię, niebo i człowieka. Tak jak w każdym domu, tutaj również są ołtarze liczne. Tu jest ołtarz, tu jest ołtarz. Powódź tutaj jest co roku, wchodzi jakby do tego domu i zaraz pokażę
jak wysoko w niektórych latach wchodziła. Natomiast w dawnych czasach, jak ta powódź jakby przechodziła, no to oni po prostu wszyscy tutaj przechodzili mieszkać właśnie na drugim piętrze. Niestety nie można go tutaj obecnie odwiedzać. Ponieważ budownictwo w Hoi An, ale ogólnie w Wietnamie jest takie, że właśnie no, te budynki są długie, ale niestety nie mają okien po bokach, to się buduje takie dziedzińce, przez które właśnie wchodzi trochę światła dziennego. I na których to dziedzińcach też duża część życia tutaj się toczyła. Tutaj mamy przykład jakiegoś pomieszczenia, sypialni chyba. A tutaj jest właśnie pokazane, jak wysoko podchodziła woda w różnych latach. Tutaj mamy 1964, to jest no, ze 2,5-3 metry może wysokości. Później najgorsza była kolejna w 2009 roku. W 2017 ta linia też co najmniej 2 metry. W zeszłym roku woda podeszła tutaj. No to jest jakiś metr. I póki co tutaj mamy zaznaczone w tym roku powódź sprzed kilku dni, z 14 listopada. No to może z jakiegoś pół metra. Tak więc niewysoko. Pani mi powiedziała, że... O, proszę bardzo, jaki commitment. Pani mi powiedziała, że oni mniej więcej dostają powiadomienia jakieś tam od rządu czy od miasta około 2 dni wcześniej i są w stanie wynieść wszystkie, czy przenieść na wyższe poziomy wszystkie tutaj rzeczy, meble i rzeczy, które no, nie przetrwają powodzi. Natomiast właśnie cała reszta tego domu, to drewno, które tutaj jest, podobno jest tak silne, że powódź za bardzo go nie dotyka, więc oni nic za bardzo nie muszą tutaj robić poza wypompowaniem tej wody, jak już powódź się kończy jakby. No, tutaj większe samochody mają problem, bo muszą nie tylko uważać na lampiony, ale również wszystkie tutaj pojazdy, które są gdzieś dookoła poustawiane. Więc to nie jest prosta sprawa, żeby coś tutaj naprawić, obciąć drzewa czy cokolwiek zrobić w tym stylu. Na tym samochodzie stoi pan, który patykiem podważy te wszystkie lampiony, żeby ich nie pozrywać. Aż się korek zrobił. No to chyba informacja o jakichś datkach.
się nazywa Pukkien Assembly Hall i jest to generalnie świątynia na cześć bogini morza. Z tego co wyczytałam, z XVIII wieku. Z tego co rozumiem, to można kupić taki wielki właśnie kadzidełko i na szczęście czy z dedykacją, pewnie jedno i drugie. One tutaj mają naprawdę z metr wysokości, że to się pali kilka dni. Szczerze mówiąc, to tutaj to wnętrze jest bardzo, bardzo podobne do tego przed chwilką. Rzeczywiście to jest jakaś bogini dla odmiany. I też jest tutaj statek i podobne, nie wiem, bożki, jak w tej poprzedniej świątyni. Jak czytam jednak, jest to miejsce z XVII wieku, zbudowane w 1690 roku dokładnie, jako miejsce spotkań i jako również świątynia dla etnicznych grup z Chin. Natomiast w późniejszym czasie zostało to właśnie przerobione na konkretnie świątynię, która jest poświęcona bogini mórz, która ma za zadanie strzec marynarzy przed niebezpieczeństwem. W ramach tych biletów tutaj, które możecie zakupić na Starym Mieście w Hoi An, również można odwiedzić teatr. Załączę kilka krótkich klipów z tego, jak ten teatr wygląda. Ja bym powiedziała, że to jest taki bardziej amatorski. Trochę śpiewania, trochę tańczenia. Jeśli się nie załapiecie, to myślę, że nie musicie sobie jakoś specjalnie, nie ma jakby czego żałować. Jak się załapiecie, no to spoko. Ja byłam pół godziny wcześniej i było dosłownie 6 ostatnich miejsc. Tak więc myślę, że warto tam trochę pójść wcześniej, jeśli chcecie w ogóle się na to załapać. Okej, ale nic jakoś super specjalnego, mówię. Chwilami to bardzo
wyglądało amatorsko, że tak powiem.